Cześć, ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię na kolejny film i tradycyjnie w filmie dzisiaj wystąpi Sofia, z którą porozmawiamy dzisiaj na temat pytań, które pojawiają się w Waszych komentarzach, ale też my zadaliśmy Wam pytanie, co chcielibyście usłyszeć, o czym chcielibyście, abyśmy wspólnie porozmawiali. Dzisiaj będzie to temat związany z Twoim polskim bratem, a konkretnie co to w ogóle dla Ciebie oznacza, kim jest ten polski brat. Więc zapraszam Cię serdecznie do tego filmu i oczywiście, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to właśnie teraz, a my zaczynamy. No dobrze, witam serdecznie Cię, Sonia, w kolejnym odcinku. witam. Muszę w ogóle, słuchajcie, zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ ja mam nową bluzę, dostałem pod choinkę, natomiast Sonia dzisiaj przepięknie dopasowała się do bluzy w postaci, co to jest? Nie wiem nawet. Okej, pewnie jakaś bransoletka, ale słuchajcie, zobaczcie, proszę, nawet kolczyki są zielone. Dzisiaj, słuchajcie, dosyć ciekawy temat, ponieważ zadaliśmy pytanie, tak jak powiedziałem na samym początku tego filmu w ankiecie na YouTubie. Pytanie, co chcielibyście w ogóle, aby pojawiło się w najbliższych odcinkach? Część też pytań oczywiście pojawia się w komentarzach, staramy się na bieżąco odpowiadać, no ale dziś poświęcimy ten odcinek właśnie tematowi związanym z Twoim polskim bratem. Polskim, no właśnie, co to dla Ciebie w ogóle oznacza? No, on jest jakby Polakiem, ja jestem Ukrainką, on jest twoim synem, Zgadza się. więc nie jesteśmy jakby krewnymi siostrą i bratem, ale jakby czujemy się i zachowujemy się jak rodzeństwo. Bardzo w ogóle jest mnie to miło słyszeć, bo rzeczywiście wspólnie z Twoją mamą, która przyjechała z Tobą już ponad 5 lat temu do Polski, no tworzymy taką jedną rodzinę. Ja mam swoją dwójkę dzieci, Kacpra, które mieszka ze mną i Amelię, która mieszka z mamą. Serdecznie oczywiście Amelkę pozdrawiamy. No i Sofijkę, która jest taką przysposobioną córką dla mnie. No ale słuchaj, Sonia, takie chyba kluczowe pytanie, które wszystkich pewnie rodziców interesuje, polskich, ukraińskich, jakichkolwiek narodowości. Czy w ogóle Wy się ze sobą dogadujecie, czy się po prostu, nie wiem, lubicie po prostu tak ze sobą? Tak, czasami oczywiście bywają momenty, kiedy on mnie denerwuje albo ja go denerwuję, ale większość czasu to jesteśmy jak przyjaciele. Okej. Co na przykład robicie ze sobą, nie wiem, razem? No, chodzimy na spacery z psem na przykład, albo do sklepu, na łyżwy, na rowery. Dzisiaj spadł śnieg w Krakowie, dosyć dużo nawet. I dzisiaj nawet byliście na zewnątrz i co zrobiliście? Robiliśmy bałwana. No właśnie, on miał jakieś imię z tego, co Tak, zrozumiałem. faul. Od Olafa, tylko zamieniłam O i L, bo dziwnie by brzmiało. Okej, pokazujemy Wam właśnie Waszego bałwana, jakiego wspólnie z Kacprem zrobiliście na ekranie. Ale powiedziałaś też, że no, są sytuacje, w których, jak rozumiem, nie dogadujecie się, nie denerwujecie się na siebie. Co to są za sytuacje? No, często mnie denerwuje, kiedy zachowuje się jak dziecko. Na przykład chodzi i śpiewa dziecięskie piosenki. To jest dziwne. Dodajmy, że Kacper w lipcu będzie miał 20 lat, no ale jakie to są te, jak Ty to powiedziałeś, dziecięskie? Tak, dziecińskie piosenki. Czyli dziecinne po polsku, Tak. no? No na przykład Piękny świat, przymierzasz pomaleńku. Tak chodzi, tańczy i śpiewa. Okej. Tego nie wiedziałem, ale prawdopodobnie dlatego, że to się dzieje, kiedy mnie i Twojej mamy nie ma w domu, tak? Właśnie tak. No właśnie. Sonia, no powiedziałaś o śpiewaniu, a są jeszcze jakieś sytuacje, w których Cię denerwuje? Tak, my mamy podział na sprzątanie, ja jeden tydzień, następny. I kiedy nie mieliśmy jeszcze z Kacprem tego systemu, kto gdzie sprząta, to ja chciałam sprzątać łazienkę i on. I wtedy nie mogliśmy się dogadać i była taka kłótnia. I my chyba tą łazienkę, zamiast żeby sprzątać ją godzinę, sprzątaliśmy około 2. No tak, ja sobie przypominam rzeczywiście, jak to opowiadasz tą sytuację. Jakiś czas temu rzeczywiście, jak wprowadzaliśmy jakiś taki podział obowiązków i dogadaliśmy się z dzieciakami, że w jeden weekend to my sprzątamy cały dom, a w drugi dzieciaki sprzątają dom, to pamiętam taką sytuację, że mamy w domu 2 łazienki i do tej małej, mniejszej łazienki rzeczywiście wchodzili we dwójkę, no nie? A tam jest ciężko się
trochę obrócić nawet, jak jest się we dwie osoby, bo to taka mała łazienka przy sypialni. Więc rzeczywiście dochodziło tam do różnych odgłosów i ekscesów i w końcu przyszedłem i chyba ich, pamiętam, pogodziłem. Proszę przestać w ten sposób się zachowywać, wy róbcie, opracujcie sobie jakiś system, bo tak to dłużej będziecie po prostu to wszystko sprzątać. No dobra, ale tych sytuacji podejrzewam, że w waszym młodym wieku jest dużo więcej. Ja zresztą sam mam siostrę, z którą pamiętam, że też darłem, u nas w Polsce się Sonia mówi, darłem koty, jak byłem mały, więc może jeszcze są jakieś sytuacje, w których się denerwujecie na siebie? Denerwuje mnie jeszcze, kiedy ja proszę go, żeby mi pomógł z lekcjami, a on mówi, że nie umie. On jest starszy na 6 lat, jak nie umie? To jak on się uczył w szkole, przepraszam bardzo. To chyba było do mnie pytanie. Zostawimy to na inny odcinek, nie wiem. Nie no, słuchaj Sonia, no ciężko mi odpowiadać za niego. Ma dobre oceny, nawet bardzo dobre, no więc przyjmijmy, że zapomniał. Przyjmijmy. Chociaż lepiej, że jej głupot nie opowiada. Tak, więc... No dobrze. Co możesz jeszcze w ogóle o nim powiedzieć? On, nie wiem, może ma jakieś zainteresowania, może ma jakąś dziewczynę, nie wiem, może jakieś tematy, które, nie wiem, widzisz, że są jego pasją? Czy są takie rzeczy? Wiesz, zauważyłam ostatnio, jak do niego przychodzę, że on dużo czyta. Wcześniej też dużo grał w różne gry, jak wchodziłam codziennie, to widzę, że on gra z kolegami i nie ma na mnie czasu w ogóle, jakie to smutne. Niedawno też zjawiła się u niego dziewczyna, ale chyba się rozstali. Smutne to. To takie życie, Sonia. Ty też miałaś już tutaj niejednego chłopaka, który przychodził do domu i też już go teraz nie widzę. No cóż, ta młodzieńcza miłość. Nic ci nie powiem, bo już mnie z tym denerwuje. Słuchajcie, ja uwielbiam ten temat, Sonio. Jak poruszam temat chłopaków, tu co chwilę jacyś chłopcy przychodzili, rzeczywiście jeden przyszedł, pamiętam, taki wygadany. Opowiadaliśmy w jednym z odcinków na naszym kanale, właśnie jest ten film związanym, gdzie znalazłaś przyjaciół, a konkretnie chodziło o Stowarzyszenie Simacha i tam poznała takiego jednego kolegę, jak ma na imię, bo nie pamiętam? Marcel. Marcel, tak, Marcel. Marcel przyszedł kiedyś do nas w tajemnicy przed rodzicami i pierwszą rzeczą, którą potrzebował załatwić, to, żebym przez przypadek go nie wydał, że on w ogóle tutaj sam, bez zgody rodziców przyjechał. No oczywiście wiecie, w jakiej mnie to sytuacji stawia, natomiast pamiętam, że cały czas, który miał spędzić z Sofią, spędził tutaj ze mną, stał gdzieś tutaj właśnie w tej okolicy. Ja byłem w kuchni, której no nie widzicie tutaj na ekranie, ale mamy tutaj z boku. Gotowałem obiad, a on postanowił ze mną prowadzić jakieś wywody, takie bardzo jakieś poważne tematy. No i wtedy też dowiedziałem się, Sonia, że on się z tobą, cytuję, całował. Au! Konkretnie jak dochodzenie zrobiło, o co konkretnie chodzi, no to pocałował ją w policzek na szczęście. Natomiast rzeczywiście były takie sytuacje. Popatrzcie na jej minę. To jest bezcenna. Jeżeli to widzisz, to bardzo cię przepraszam. Jeżeli to widzisz, to bardzo cię przepraszam? Tak. Aha. On zrozumie. Marcel, pozdrawiam cię. Nie masz już szans chyba u niej. No dobra, ale to nie o tym. Sonia, no ale myślę, że to też ważna informacja będzie dla naszych widzów, dla naszych oglądających, bo ty innego rodzeństwa nie masz, tak? Jesteś... Nie mam. Więc pytanie, czy fajnie jest w ogóle mieć brata? Wiesz, dużo jest stereotypów, że mieć brata to jest albo siostrę, rodzeństwo w ogóle. To jest najgorsze, bo zawsze jednemu udzielają więcej uwagi, no cały czas się kłócicie, ale szczerze mówiąc, dla mnie to na odwrót lepiej mieć brata, bo możesz z nim spędzać czas, może ci w czymś pomóc, albo zawsze mnie rozśmiesza, więc uważam, że mieć brata to jest bardzo fajne. Okej. No powiedziałeś, że starasz się, żeby ci pomagał trochę w szkole. Zrozumiałem, że w niektórych przedmiotach ci nie pomoże. Natomiast jak myślisz o przyszłości na przykład, to są jakieś takie sytuacje, które sobie, nie wiem, wyobrażasz na przykład, nie? Że on będzie w stanie ci jakoś tam pomóc.
Nie wiem, może finansowo, może... może pomoże mi znaleźć jakąś pracę. Właściwie to nie wiem, czym jeszcze może mi pomóc. Niepotrzebnie pytałem. Może finansowo? Może finansowo. Sonia potrzebuje wrócić do tego wątku, bo wewnętrznie po prostu wybuchnę. Co chciałaś powiedzieć, że Kacper może Ci będzie w stanie pomóc finansowo? No, może mi da pieniądze trochę, jak będę chciała coś kupić. Może. Nie no, ja myślę, że na pewno. Ja myślę, że na pewno w tej przestrzeni będziecie sobie pomagać. Nie wiem tego, oczywiście, że tego nie wiem. Oby jedno i drugie w życiu uczycie się dobrze, więc żebyście znaleźli dobrą pracę i tego Wam gorąco życzę. No Sonia, jak już o pracy mowa, to może odpowiemy od razu na jeszcze jedno pytanie, które gdzieś tam się pojawiło w internetach. Pytanie było związane z tym, a jak sądzisz, ludzie już widzieli Twoje na przykład zdolności plastyczne na innych naszych filmach, jak sądzisz, kim Ty w ogóle będziesz w przyszłości? Tak, dużo ludzi mi mówi, że mogłabym być, nie wiem, i malarką albo coś takiego, bo ładnie maluję, ale szczerze nie chciałabym nią zostać. Nie wiem, podoba mi się to, ale jako hobby, a nie jako praca. Na początku chciałam zostać, nie wiem, opiekunką czy coś takiego, ponieważ mam bardzo dobry kontakt z dziećmi, często mnie lubią, często prosili mnie, żebym spędzała czas z dziećmi, jeśli nie ma kto z nimi posiedzieć. Potem pomyślałam, że mogę pójść na weterynarkę. Dlaczego? Dlatego, że jakby mamy psa, Nanę, i ja bym chciała pomagać zwierzętom, nie wiem, leczyć ich i takie tam. A potem pomyślałam, że może pójdę na jakieś aktorskie, może dziennikarką czy coś takiego, ponieważ w szkole jak proszą mnie gdzieś występować, to mi się to podoba, choć boję się, bo jakby widowisko, coś powiem nie tak czy coś takiego, no więc jest ten strach, ale podoba mi się to. No to bardzo fajne kierunki, rzeczywiście tylko Ci kibicować, Sonia. No zobaczymy, co oczywiście z tego wyjdzie. Sonia jest obecnie w 7. klasie, więc jeszcze przed Tobą parę lat nauki, no i też zastanowienia się, żebyś mogła podjąć jakąś ostateczną decyzję. W ogóle tak mi się przypomniało, jak mówiłaś, czasami pytacie w komentarzach, czy Sonia na pewno jest z Ukrainy, no bo Twój akcent już gdzieś powoli zanika. Pewnie teraz, jak słuchacie Soni, to też tego zbytnio już nie słychać. Czasami oczywiście się zdarzają jakieś tam błędy językowe, ja czasami jeszcze tam Sońkę poprawiam gdzieś w niektórych tematach, jeżeli chodzi o wymowę jakichś tam z słów, czy zamieszczenia tam jakiegoś wyrazu w zdaniu, no ale rzeczywiście Sonia, ludzie, nasi oglądający bardzo Ci gratulują, jak Ty sobie dzisiaj radzisz z językiem polskim. No dobrze, serdecznie Wam dziękujemy. Dziękuję Ci, Sonia, za kolejny film. Już niedługo postaramy się nakręcić kolejny. Zapraszamy Cię oczywiście do komentowania tego filmu, a jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, to zrób to właśnie teraz, a my dziękujemy za dziś. Trzymajcie się. Cześć! Pa!